byłam świadkiem, jak Ojciec Święty podczas wakacji powiedział do mnie: chyba Pan Bóg będzie musiał ukarać tę ludzkość, bo to woła pomstę do nieba. I tylko głupi myślą, że wszystko wiedzą. Mędrzec nigdy tego nie powie. To jest problem odpowiedzialności za to, co jest. Ale człowiek ma rozum po to, żeby to zobaczyć. Jak nie zobaczy, to jest jego wina. Nie mam żadnego zamiaru nawracać ateistów, niewierzących, pogan. Nie jestem misjonarką. Ostatnie spotkanie. Świat woła o pomstę do nieba. Świętej pamięci dr Wanda Bułtawska. Część druga. Encyklikę, którą Jan Paweł II nazwał pedagogiką świętości. Naprawdę to jest tak, że on daje program na nowe tysiąclecie dla wszystkich jednakowo, świadome dążenie do świętości. Mówi, jak to zrobić przez realizm wiary i radykalizm wiary. I na dodatek ten realizm wiary 4 razy w jednym dokumencie powtarza jedno słowo: entuzjazm. Chcę, żeby ludzie realizowali z entuzjazmem. Nie ma takich teraz. Za moich czasów księża byli naprawdę entuzjastami. Teraz boją się dziennikarzy i żadnego entuzjazmu nie ma w Kościele. Nie tylko to. Jest tam takie zdanie, ale musicie, jak macie odpowiedzialność za młodzież. To jest encyklika dla rodziców, nauczycieli i księży. Proszę pamiętać o misterium Luny, o tajemnicy Księżyca. Co to znaczy? To znaczy, że Karol Wojtyła używa pojęcia księżyc, mówiąc o człowieku, ponieważ mówi o nim, że ten księżyc nie ma ani światła, ani ciepła własnego, ale bierze od słońca. Ty masz rozum, ale nie masz twórczości tego rozumu ani siebie. Nikt siebie nie stworzył, nikt się w tym miejscu nie urodził. Naprawdę wszystkośmy dostali. Nikt z nas nie zrobił niczego. Nie może. I on, proszę Państwa, człowiek, którego obserwowałem 60 lat, przeczytałem wszystko, co on napisał. Nie ma takiego drugiego człowieka. Po pierwsze mnie interesowali, po drugie miałem okazję. I proszę Państwa, to jest tak, że ja jestem świadkiem, że nigdy ksiądz Karol Wojtyła nie powiedział: moim zdaniem zróbcie tak czy tak. Tylko mówił: sprawdźmy, co o tym mówi Pan Bóg. I sprawdzał w nauce etyki Kościoła katolickiego. A przecież ci wszyscy uczeni mówią, co chcą i każą wierzyć. A dlaczego noc mądrzejsze niż ty, niż ja? Jaka gwarancja? A on mówi: szukaj źródła czystej wody, tylko źródła, nie po drodze. Wszyscy ludzie mają nadmiar pychy i uważają, że jak on pomyślał, to jest najmądrzejsze. A właściwie tylko głupi myślą, że wszystko wiedzą. Mędrzec nigdy tego nie powie. Więc jest problem nauczania, ale czego wy nauczacie szkoły? Przecież przyszła nasza wnuczka i powiedziała, że był pan, który powiedział, że katolicy wiedzą już 3 bogów, bo mają trój. Ja wiem, jak to na lekcji? Tak, pan tłumaczył.
i upoważniają jakieś dyplomy na to, że ten człowiek wie to. Ale co to jest to? Myśmy z księdzem Styczniem 11 w nocy polecieli do Ojca Świętego, żeby nie podpisał dokumentu, w którym oni chcieli, żeby o powołaniu kapłańskim decydował psycholog. Ja mówię Ojcu Świętemu, który właściwie był tak święty, że w ogóle nie rozumiał, że ktoś może kłamać, że to jest taka sytuacja, że my wcale nie wiemy, co to jest psycholog i każdy psycholog co innego uczy. A w ogóle o powołaniu nie może decydować człowiek żaden, tylko to jest od Boga dane. A ludzie sobie uzurpują boskie sprawy i oni chcą tworzyć człowieka. Proszę Państwa, byłem świadkiem, jak Ojciec Święty podczas wakacji powiedział do mnie, ja wróciłam z kongresu z Ameryki, gdzie była sprawa cała biologii i genetyki. Referowałam, co teraz robi medycyna. To on powiedział raz jeden, tak powiedział: chyba Pan Bóg będzie musiał ukarać tę ludzkość, bo to woła pomstę do nieba. Co? To, że ludzie sięgają do życia ludzkiego. I on zabronił tego drzewa życia, dlatego, że wiedział to, co ja teraz wiem. Teraz ja jestem przerażona tym, co robią lekarze. Bo to nie jest prawda, że on ma prawo wszystko wiedzieć. Natomiast manewrić komórką, która ma być żywa dla człowieka, nie ma prawa nikt. I to jest pierwsze nieporozumienie. Ludzie nie zrozumieli w raju. I to jest skutek tego, że od początku człowiek nie zna prawdy, musi się dowiedzieć. Jest za mały, żeby wiedział wszystko, za mały jego rozum. I teraz jest pytanie, kogo upoważnia. W krakowskim kościele i panie, które prowadziły poradnię, musiały mieć misję kanoniczną. Musiał powiedzieć biskup, że on pozwala jej uczyć w kościele, ponieważ brał odpowiedzialność za to, co ludzie uczą. Ale miał się tego nauczyć najpierw. I dlatego mówił, uczcie się kochać, uczcie się modlić, uczcie się, bo macie rozum do tego, żeby on to pojął, bo człowiek każdy może być święty, bo na obraz Boga. Ja nie wiem, mnie się wydaje, że ludzie nie wierzą, że ten sąsiad jest naprawdę stworzony. O sobie może są gotowi uwierzyć. Bo ludzie wiedzą tylko to, co potrafią dostrzec swoimi zmysłami, które dostali od Boga. Nie potrafią zobaczyć przyczyn. Cała przecież sprawa aborcji jest prowadzona przez Kościół głupio, bo nie może być skuteczna, dlatego że ona wcale nie trafia w przyczyny aborcji. Bo aborcja jest skutkiem, a nie czynem. Dopóki nie powie się chłopcom, nie wolno wam dotykać kobiety. Jak się przysięgniesz w kościele, że będziesz wierny, to tak, ale nikt więcej. No przecież moda jest na cudzołóstwo przedmałżeńskie jako moda tego pokolenia. Dlaczego? Bo są głupi. Jakby użyli rozumu, to się zatrzymali. Bo co to daje? No, powstało stowarzyszenie porzuconych żon, nazywa się Sychar. Olbrzymia grupa kobiet pozostawionych przez mężczyzn. Bo ludzie nie słuchają. Świętość to jest tylko i wyłącznie posłuszeństwo. Wszystko jest powiedziane przez Boga. I dlatego ten święty kapłan Karol Wojtyła był mądry, bo on doskonale wiedział, że nie można walczyć ze skutkami, tylko z przyczyną. Jak oni tutaj kłócili się o aborcję, to on co robił? Uczył ludzi vel amore.
pięknej, oblubieńczej miłości, bo to jest rozwiązanie. Jak człowiek będzie uczciwy, czysty sercem, to nie będzie żadnych problemów. Dlatego powiedział, wszystkie problemy rozwiązuje genealogia divina. Jak jesteś podobny do Boga i stworzony przez Niego, to realizuj to, masz program. Wszystkie instytucje mają swój program. Ja zresztą napisałam program do Instytutu Teologii Rodziny, który prowadziłam 30 parę lat. Ojciec Święty powiedział, trzeba nawrócić inteligencję polską, bo są głupi. Ludzie na wsi są mądrzy, bo patrzą na to, co stworzył Pan Bóg. Ludzie teraz nie umieją odróżnić, co jest mądre, a co głupie, co jest piękne, a co brzydkie. Zamieszali im wszystkie wartości świadomie, bo działa diabeł. A księża rzadko mówią o diable. Ludzie pokazują go z kopytkami i rogami, a naprawdę to jest inteligencja tak wysoka, jak nikt z nas nie ma. I nie wygramy z żadnym diabłem. Wyłącznie wtedy, kiedy pójdziemy razem z Duchem Świętym, no ale wiesz pani, ja nie mam żadnego zamiaru nawracać ateistów, niewierzących, pogan. Nie jestem misjonarką. Ale jest prawdą, że każdy człowiek jest stworzony przez Boga, nie ma innych. Więc wszyscy mają takie same możliwości, ale ta sytuacja, która jest na ziemi, zależy od tego, w którym miejscu ty jesteś. Bo wolność człowieka, wolna wola, to jest to, co nauczał Karol Wojtyła. Pamiętaj, że twoja wolność to nie jest niezależność. To jest pełna zależność od czego? Od twojego światopoglądu i przyjętego systemu wartości. Jeżeli ty przyjąłeś sakrament bierzmowania, w moim pojęciu zawsze za mało młodzież do tego przygotowana, to ty nie jesteś wolny. Tobie nie wolno ani kraść, ani kłamać, ani cudzołożyć. Dlaczego nie bierzesz pod uwagę swojej woli? Bo ty podpisałeś ten dokument, że jesteś chrześcijaninem. Trzeba przede wszystkim duszpasterstwo rodzin ma nauczyć uczciwości. Wszyscy ludzie, co się rozwodzą, okłamują się. Dziennikarze mnie pytają, gdzie pani poznała Karola Wojtyłę? Wcale go nie poznałam. On do nas przyszedł do lekarzy, ponieważ on był posłuszny. Zapiecha mu kazał zająć się lekarzem, to przyszedł. I na pierwszym spotkaniu od razu powiedział, że człowiek nie ma prawa drugiego sądzić. Nie sądźcie. Pan Jezus to powiedział, on to powtórzył. I proszę Państwa, ja 60 lat z nim obcowałem. Praktycznie w mojej wakacji i dzień i wszystko. Razem pracowaliśmy, właśnie przejął tym, co ja też się przejęłem, mianowicie narzuceniem przez komunistów prawa o aborcji. I to jest źródło mojego kontaktu z Karolem Wojtyłą, który cały czas o to się martwił, ja też. To jest problem odpowiedzialności za to, co jest. Ale człowiek ma rozum po to, żeby to zobaczyć. Jak nie zobaczy, to jest jego wina. Pan Jezus powiedział, że głupota jest grzechem człowieka, bo masz dane do tego, żebyś był mądry. I teraz jest problem, że ludzie uważają, że oni decydują o tym, gdzie są i co mają. Natomiast oni mogą decydować tylko o swoich czynach, jak już tu jesteś. Nikt sobie nie wybrał ani miejsca, ani narodu, ani niczego. Dostał i tak koncepcja daru, który jeden tylko jest zyskiem dla człowieka, Ojciec Święty rozwija pięknie. Znaczy, dar, co jest miłością, co ty dajesz? Małżeństwo
jest nastawiony, że będzie miała lepsze życie kobieta, bo się nią zajmie, on na nią zarobi. Małżeństwo chce coś mieć od tego drugiego. I ma prawo od tego drugiego dostać, ale co dostać? To, co jest wartością obiektywną, ale musi wiedzieć co. Mnóstwo rzeczy się błyszczy, co nie znaczy, że wszystko jest złote. Ludzi bardzo łatwo jest, diabeł to ujawnił, jak bardzo łatwo jest kupić człowieka, jak już się obiecuje. Jak Ewa poszła za nim, bo jej obiecywał różne rzeczy. Te kobiety, które do mnie przychodzą i skarżą się na mężczyzn, wszystkie mówią, że on udawał dobrego i ją oszukał. No to będę żadna kobieta nie powiedziała, że ona nie potrafiła być dobrą żoną. One są wszystkie niewinne, pokrzywdzone, bo udawał dobrego, a naprawdę to teraz ją zdradza, a ja im tłumaczę, że to one są winne, że jest rozwód. Dlatego, że ona ma dane, żeby zrozumieć człowieka. Pan Bóg jej dał to, co nazwał Karolowicza, geniusz serca. Ona powinna poznać tego człowieka. Ona wcale nie zna. Czy panie wiedzą, że ja mam kartotekę? 99% kobiet w ogóle nie wie, kim jest mężczyzna i mąż, chociaż są 20 lat razem. Ona nie wie, gdzie on pracuje, on nie wie, na czym jego praca polega, ona nie wie, co on lubi, a na dodatek ona mówi, że on jej powiedział, że ona mu przeszkadza. I to jest prawda, ponieważ umysł mężczyzny jest taki, że jest nastawiony na materię, którą on ma działać. Jak on coś robi, to nie to, że on ją oskarża, tylko jemu wszystko przeszkadza w tym, co on teraz robi. Ja byłam zaskoczona, jak chciałam, żeby Ojciec Święty, jak już był chory, podczas masowania ręki, którą ją wymagała masażu, nie chciał się modlić. Powiedział, że to jest niemożliwe, albo się modli, albo się masuje. A kobiety robią 5 rzeczy na raz i wymagają tego od mężczyzn, którzy nigdy tego nie potrafią. I to jest powód, że ona się złości na niego, że on ją zaniedbuje, on ją nie dba, a on twierdzi, że ona ma wszystkim przeszkadza i to jest prawda. Zamiast się nauczyć, jak on to robi, to daj mu spokój, niech on to zrobi. A potem powiem drugą rzecz. To nie dlatego, że on jest debil, on jest inteligentny, ale on ma inną strukturę działania. Natomiast kobieta nie potrafi robić jednej rzeczy, bo ona się uważa tak ważna, że to jest przekonana, że świat od niej zależy. A ja mówię, proszę pani nie jest odpowiedzialna za rodzinę. Pani jest odpowiedzialna za swoje niebo i temu, komu pani przysięgała mężowi. Pani nie jest odpowiedzialna za świat. One wszystkie są ważne i są odpowiedzialne. I w związku z tym, co robią kobiety, biorą wszystko, co istnieje, bo ona chce mieć to wszystko. Ona tego w ogóle nie może. Wszystkie kobiety są przepracowane, przemęczone, rozhisteryzowane, że krzyczą. Jest taka sytuacja, że mężczyźni oskarżają, że kobiety wrzeszczą na nią. A potem on też odpowiada brutalnie. Ale ona krzyczy, dlatego słychać na całej ulicy, a on ją wreszcie uderzył. I przychodzi do mnie i no uderzyłem. No. Nie wytrzymał, ona się ciągle drze na mnie. Ja mówię, ja nie ciągle, proszę pana, ona ma po prostu taki system nerwowy i taką wrażliwość. A w ogóle chyba sobie pan coś poczyta trochę o fizjologii kobiet. Są takie różne kobiety, rzeczywistości, o których pan nie ma pojęcia. Pan przecież nie ma tego, co ma kobieta. Co ma kobieta? Jeden z psychologów mądrych, rzadko są tacy, nazwał jajnik kobiety szkatułką z klejnotami zamkniętą na klucz. Genialna nazwa. Bo przecież ta
dziewczyneczka, noworodek ma szkatułkę zamkniętą. Bo jest ta prawda, że mężczyznę Pan Bóg dopuszcza do działania i tworzy razem z nim, a kobiecie daje gotowe komórki, wszystko. Także komórka jajowa jest dziełem Boga, a plemnik jest dziełem mężczyzny. Jest ta różnica. Ale żadna kobieta o tym się nie dowiaduje i żaden mężczyzna tego nie ceni w niej, a Karol Wojtyła mówił, ciało kobiety jest święte. Święte. Jest stworzone przez Boga i stworzone do tego, że Duch Święty tam pracuje. Bo przecież panie wszystkie mówią, że Pan Bóg stworzył. Dobrze, ale gdzie? W plenerze? No święte miejsce w kobiecie. Mówię chłopakom na kolana przed kobietą, tak jak Karol Wojtyła, dlaczego wy nie szanujecie? A oni odpowiadają, bo one się same nie szanują. Kobieta nie rozumie godności człowieka, godności kobiecości i ona nazywa kobiecością całkiem coś innego. Proszę Państwa, przeżywam piękne rzeczy, bo ja przeżyłam, zbieram plony. Z tych 10 kapucynów to tu nie wtrają mszę świętą. Nikt tego nie ma. Ja mam życie, które jest piękne. Każdy ma takie życie i może mieć, jeżeli zobaczy, o co chodzi. Dziękujemy.